Cześć kochani, witamy Was. Wita Was Janusz Dąbrowski, na pewno w imieniu również pana Andrzeja Kmity, Andrzeja, dawno dość niewidzianego. Przypominam tylko, że już 2 wywiady z Andrzejem żeśmy zrobili. Dzisiaj będzie trzeci, tak? Trzeci, Tak, Andrzejku? trzeci. Przepraszam, przywitaj się, bo na pewno chcę się przywitać, a ja tutaj zaczynam, że tak powiem, dominować. Witam serdecznie wszystkich. No czekałem aż dasz mi chwilę przerwy, nie chciałem przerywać No tobie. Bo to właśnie, lubię przerywać, to się pilnuje. trudno to przerwać niejednokrotnie. Słuchajcie, mamy dzisiaj coś znowu Wam do powiedzenia. Może to będzie troszeczkę inaczej niż poprzednio. Poprzednia nasza audycja Jam Jest wzbudziła bardzo duże zainteresowanie. Sporo ludzi pytało mnie o to, jak ewentualnie ustawiać te afirmacje i tak dalej. Ja sam to stosuję. To, o czym wspominał Andrzej, że to nie wystarczy sobie 2-3 razy w dziennie powtórzyć, czyli 2-3 razy i koniec. To trzeba kilkaset, nawet kilka tysięcy razy. Słuchajcie, kochani, wbrew pozorom to się da zrobić, absolutnie. Niedawno akurat jechałem, no byłem w podróży 450 kilometrów i na godzinę przed celem zrobiłem sobie taki tekst. W samochodzie po prostu mówiłem sobie afirmację głośno. Z taką jeszcze intonacją, z taką emocją, taką pozytywną i tak dalej, i tak dalej. Pewne faktycznie to działa. Oczywiste, że to działa, bo znam to z innych przykładów. Natomiast to był taki szczególny przypadek, kiedy wypowiedziałem w ciągu godziny chyba ponad 700 tych afirmacji, a więc można. Jedna z moich znajomych, z którą rozmawiam, akurat no, współpracujemy w pewnych dziedzinach, mówi: Janusz, to jest coś niesamowitego. Ty wiesz, co ja zrobiłem? Nagrałam sobie na telefonie afirmację, jedną porządną afirmację typu Jam Jest, zapętliłam i w nocy daję na totalne wyciszenie, ale komórka mi do ucha sączy. Podświadomość nigdy nie śpi. Ona cały czas czuwa 24 godziny na dobę, jak wszechświat. Po prostu. I tyle. Dobra. Andrzej się przywitał, ja z wami też. O czym będziemy mówić? W ogóle tutaj taka mała dygresja do tych naszych spotkań, bo wiesz co, Andrzeju, że to w ogóle totalnie nieprawdopodobne, że myśmy się spotkali w życiu, że doszło do takiego fajnego spotkania. Nie wiem, jak ty to odbierasz, a dla mnie to jest niesamowite, fajniaste, nie? No bardzo fajnie. E, A po drugie, znowu dzisiaj nagrywamy, to też jest fajnie, nie? Co jeszcze? No, nie do wiary, nikt by nie przypuszczał, że można nawiązać ze sobą taki kontakt. Bardzo się z tego powodu oczywiście cieszę. Nie myślałem, że to w ogóle będzie możliwe. To w zasadzie trzeba traktować w kategoriach, to jest niemożliwe, że takie rzeczy po prostu, no nie wierzę po prostu i tak dalej, i tak dalej. No Kochani, już, Andrzej wie, o co chodzi, bo ja taki zrobiłem sztuczny trochę wstęp do pewnych fraz, do pewnych słów, które my używamy bezwiednie, których nas nauczono, mamy to we krwi i robimy sobie tym krzywdę. Andrzeju, ty wiesz, o co chodzi i tak, weź tak. pociągnij ten temat, no nie wierzę, ale fajne, nie? No nie. No nie? I to jest właśnie taka u nas jakby kontrast duży, bo pisząc powiedzmy listy, czy ktoś pisze książki, inaczej się pisze niż my mówimy. Dlatego też to pokazuje, jak nam po prostu wpakowali to słowo nie, żeby słowo nie służyło jako potwierdzenie, tak? Czyli no, mówimy, jaka piękna pogoda, nie? Tak. Ale fajna babka poszła, nie? No. No. No i właśnie, Ej, i nein, tutaj dzisiaj, Januszu, no. mi przyszło, wczoraj rozmawialiśmy właśnie o tym zwrocie no nie, ale dzisiaj mi jeszcze tak mocniej to pokazało. Wielu z nas nauczonych jest, że troszeczkę angielskiego, czyli no. No, czyli no. I my wiemy, że no, czyli tak samo się pisze, inaczej troszeczkę wymawiamy, tak? Ale to jest jakby symbol, że Mhm. wrzucamy w siebie dużo słów nie.
I tu jest właśnie bardzo, bardzo duża, musi być dyscyplina. To jest trudne. To jest dla mnie po prostu trudne układać zdania, żeby były prawidłowo wypowiedziane. Pewne rzeczy są proste, tak? Czyli jeżeli mówię, jeżeli bym powiedział, niezły z ciebie naukowiec czy też pisarz, niezły. Tak. No ale dlaczego niezły? I dlaczego, Jest, dlaczego nie i dlaczego zły, tak? dokładnie. Co innego powiedzieć, jesteś dobry. Tak samo jak słyszałem kiedyś, gdyby partner mówił do partnerki, czy odwrotnie, nie zdradzam cię. Wcześniej czy później słowo zdradzam zostanie w głowie. Jestem ci wierny. Dokładnie. Dlatego też to jest bardzo ważne, żeby się skupiać na rzeczach, czego chcemy, co chcemy powiedzieć, a nie to, czego nie chcemy powiedzieć. I tutaj chyba masz malutką listę, czy tych zdań, co mieliśmy. No mam tutaj, słuchajcie, no odrobiłem pracę domową, przygotowałem sobie tutaj troszeczkę taką ściągawkę, w ostatniej chwili nawet dopisywałem, więc na przykład, no, dobrze mówisz, no, to mi się podoba, no, tak? Albo zobacz, jaki piękny pejzaż, no nie, jakie to cudowne. I no nie, skąd to no nie? To prawda, nie? No jak może być coś prawdą, jeżeli za chwileczkę zaprzeczamy? To prawda, nie? O fajnej babce też mówiłem. No nie, fajnie jest. Fajnie jest, no nie? I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest niesamowite, słuchajcie, masa. O, powiem inaczej. Popatrzcie, jak to może być w nas wtłoczone, że niektórzy z nas, chyba z tobą, Andrzeju, już o tym rozmawialiśmy, opowiadałem pewną moją historię. Kiedyś no, byłem dyrektorem dużej szkoły, 1200 uczniów, setka ludzi, załogi i puk do mego gabinetu. Wchodzi dziewczyna młoda i taka wiecie, gdyby miała czapkę w ręku, to by ta jako miętosiła, widzę, strasznie wycofana i tak dalej, i tak dalej. I mówi, dzień dobry, panie dyrektorze, mam, pewnie pan nie ma dla mnie pracy. A przedstawiła się, że ukończyła studium biblioznawstwa i tak dalej, ale pewnie pan nie ma dla mnie pracy. I wiecie, jaka moja była pierwsza reakcja? Od razu powiedziałem jej nie, bo to była prawda, że nie miałem akurat, ale ja w takich sytuacjach, bo sporo ludzi przychodziło pytać o jakąś pracę, jakiś etat, może pół etatu, to to żeśmy rozmawiali, ja zaprosiłem do stolika jakąś tam kawę, proszę powiedzieć coś o sobie, jakie wykształcenie, czym się pani zajmuje i tak dalej, i tak dalej. W razie czego brałem notatnik, zapisywałem imię, nazwisko, jakiś telefon. Ja mówię, na razie nic nie mamy, ale może moi koledzy się będą pytać, Janusz, może masz kogoś i tak dalej, i tak dalej. Nieważne jaki, czy to nauczyciel, czy to księgowa i tak dalej, różne są przecież zawody. I ja tak to robiłem. I żeśmy się rozstawali. Odpowiedź była na nie, no niestety nie mam akurat teraz wolnego etatu, ale ten ktoś był zadowolony, podbudowany, a ja go przyjmowałem, bardzo fajna rozmowa. A ja tymczasem to było dla mnie zaskoczenie, że ja od razu, ta dziewczyna stała przy drzwiach samych, 5 metrów przestrzeni nas dzieliło, ja od razu jej odpowiedziałem nie. Jaka była reakcja? Ja później zastanawiałem się przez dłuższy czas i po wielu latach do mnie to wróciło właśnie, kiedy rozmawialiśmy z Andrzejem o tym, że nagramy taką audycję. Co mi ta dziewczyna podpowiedziała? Pewnie nie ma pan dla mnie pracy. Nie, nie ma pracy. Nie, ona już to jakby stworzyła. To jest jeden tylko z wielu przypadków. I jeżeli my faktycznie mówimy, ale fajna pogoda, nie, no to zaraz, o co, fajna czy też nie fajna? I ty, Andrzeju, w poprzedniej znaczy jak rozmawialiśmy prywatnie, zupełnie nie na nagraniu, podsunąłeś masę różnych też takich No właśnie pomysłów. spojrzałem na naszą wymianę, no, że to powiem, SMS-y, ale też
wcześniej nie ustaliliśmy, bo taki żart, tak, że ty byś mógł powiedzieć, Andrzeju, może nie chcesz ze mną nagrać wywiadu, tak? Tak, może nie chcesz ze mną nagrać, Tak, może nie chcesz ze mną rozmawiać. tak. Wiesz, Andrzeju, no mam taki pomysł, żeby ewentualnie nagrać audycję, no ale nie wiem, no nie wiem, pewnie nie chciałbyś ze mną rozmawiać. I to jest taki rodzaj jakby zachęty. Nie wiem, jak to można tłumaczyć, czy to jest próba jakby wbicia mojego rozmówcy, czyli Andrzeja, w poczucie winy i on w tym momencie, kiedy ja się tak czaję, że tak powiem, za ścianą, to on powinien powiedzieć to, ależ nie, Januszu, jak najbardziej, z tobą, z takim super facetem, takie guru i w ogóle, jak najbardziej ja chcę. I Tak, teraz pytanie, Janusze, czy naprawdę tak będzie? ale jeszcze jest inna możliwość. Nie chcesz ze mną rozmawiać? Tak. Właśnie, tak. Czyli nie chcę, tak? Aha, nie chcesz. No Słuchaj, to przytwierdziłem, jest tak, jak ci tak, nie wysłałem, chcę. że taka sytuacja, jest przebieralnia, są 2 miejsca, ludzie stoją w kolejce i słyszę takie pytanie do osoby, pierwsza w kolejce stoi, ale z kimś tam rozmawiała, a czy już była drugą w kolejce, ale zrobiły się 2 puste miejsca. No i pytanie do tego mężczyzny było tak, nie chce pan może tam pójść się przebrać? Nie chce. Nie, On od razu, nie. Ale gdyby było pytanie, chce pan tam pójść, no bo pan jest pierwszy w kolejce, tak? tak. To prawdopodobnie Ależ by oczywiste. I to jest tak, naprawdę my potrzebujemy bardzo dużo uwagi, bo w ciągu dnia w ten sposób wypowiadamy dziesiątki czy setki negatywnych zdań. Non-stop programowanie. Dlatego o ile wypowiedzenie 3 razy jakiegoś zdania jam jest, ma swoją wielką moc, musi być to 3 razy minimum, Minimum. ale jeżeli w dzień świadomie, że tak powiem, ponarzekamy na coś, ktoś ponarzeka, albo po prostu używa takich zdań, no to ileż, czy to się zresetuje, czy to się wyrówna, nie wiadomo, gdzie więcej się wykreuje. Dlatego też powtarzanie dużych ilości na początku jest bardzo, bardzo ważną rzeczą. Poczekaj, coś zapisuję, bo coś mi przyszło do głowy. Dobrze, dobra, okej. Afirmacja akurat. Muszę coś załatwić w swoim życiu. O, Znaczy, widzisz, czego nie muszę. Mam coś do załatwienia, coś w swoim życiu. na wszelki przypadek notujesz. Na wszelki przypadek notuję. Przypadek. Tak, A co nam przypadek. wrzucili? Przecież to nie, to jest bardzo dobre, co powiedziałeś. Wiesz co, na wszelki przypadek, posłuchajcie tylko, co Andrzej powiedział. Na wszelki wypadek, czy też przypadek. Nie, ja już to świadomie powiedziałem przypadek. Tak, przypadek. My wszyscy normalnie jesteśmy nauczeni mówić na wszelki wypadek. Tak, Ale po co kreować wypadek? Przypadki są przypadki. Tak. Różne mogą być. a przypadki też nie istnieją. Nie ma czegoś takiego jak przypadki. A tak przypadkowo udało mi się dostać. A może coś tam na przykład. A udało mi się fajną kieckę kupić na wyprzedaży. Zaraz, ale wcześniej marzyłaś o jakiejś kietce na przykład. Może miałaś w myślach. Cały czas obrabiałaś myślowo, a później zapomniałaś nawet o tym. I nagle idziesz, wystawa sklepowa, widzisz, fajna kiecka wisi, znacznie taniej, jest wyprzedaż. I to jest przypadek. Tak jak przypadkiem zostaliśmy my stworzeni, cieleśni, Andrzej, ja, a oczywiście i wy wszyscy, przypadkiem zostaliście powołani do życia. A może to był wypadek przy pracy? Ale wypadek ma zawsze jakby negatywne, to jest coś negatywnego. Tak, Okej, z czasem możemy powiedzieć, no dobrze, dzięki temu wypadkowi coś się stało i jestem lepszy, tak? Czy coś mi zaświtało w uszy, czy coś mnie ochroniło, ale generalnie wypadek niesie za sobą coś negatywnego dla osoby, która tego doświadcza.
trochę na ten temat wiem. Też żartuję. Bo często tak trochę cię znam, Januszu, tak? Tak. I znowu używamy słowa trochę do tego, żeby powiedzieć, nie no, ja cię całkiem dużo znam, tak? Andrzej, no, sypie jak z rękawa tymi właśnie jakby negatywami. No trochę żeśmy się już poznali, Andrzeju, z tobą, nie? No tak. No tak. To jest taki dowcip mi się przypomniał, jak córeczka do tatusia mówi, tato, powiedz nie, no, tato, powiedz nie, no, nie, przepraszam, tato, powiedz tak, no, tato, powiedz tak, no, no, tato, no powiedz tak, tak, no. Gra słówek, tak? Bardzo Gra fajnie. słówek, dokładnie. No wiesz, jak już zaplanowaliśmy, że coś nagramy, no to zacząłem ci wysyłać, tak? Dlatego teraz przeglądam SMS-y i dlatego po prostu przypominam, co jest, jakie to ma duże znaczenie, tak? Że naprawdę trzeba się dużo dołożyć, żeby być uważnym Tak, i zdania na nowo tworzyć, bo jest kolejny wtedy problem się robi, że część osób może nas nie rozumieć, o co nam dokładnie chodzi. tak. Bo ja już to usłyszałem. O co ci chodzi, że ty ciągle tak pozytywnie układasz, Mhm. że przykładowo omijam, nie mam ochoty na coś, ewentualnie mówię, mam ochotę na to i na to, albo mam brak ochoty pójść tam. Tak, brak ochoty. Tak. I mówię, czas, ale jest naprawdę trudno czasami wziąć, poprawnie ułożyć zdania i czasami też jeszcze jestem zmuszony używać tych zwrotów ze słowem nie. No i też kolejne, nie słucham ich często. No i znowu, przecież Słucham można powiedzieć, rzadko, ewentualnie. słucham ich czasami tylko, tak? Tak. Jak nie słucham, to dlaczego często? Tak, nie słucham często. Masło maślane, tak? Także naprawdę tutaj ja się cieszę, że ja to tak zobaczyłem, ale to jest fajna taka zabawa. Niby zabawa. Tak, szczególnie kiedyś jak zacząłem omijać słowo nie, wiadomo, nie, kiedy jest nie, to jest nie, ale tam, gdzie powinno być tak, jak zacząłem, jak już mi to weszło, no tutaj mogę powiedzieć, że praktycznie w 100%. Gdzie powinno być tak, to jest tak. I na początku, jak to dziwnie brzmi, że ja zamiast potwierdzać słowami nie, czy też no nie, to ja ciągle mówię tak. Ludzie też byli trochę w szoku. Jak to dziwnie, sztucznie brzmi. Bo na początku oczywiście, że sztucznie, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Przyzwyczajeni jesteśmy zupełnie do czegoś innego. Przepraszam za drastyczność, ale to jest podobnie jak z myciem nóg. Jeżeli no, nie wiem, czy jeszcze są w Polsce tacy, ale pewnie się zdarzają, że ktoś nie myje nóg albo jeszcze paru innych części, że tak powiem, strategicznych ciała wieczorem i tak dalej, to dla niego po prostu mycie nóg to jest szokujące. O, przypomniała mi się pewna historia. Ze studiów, jak miałem podjąć studia, na początku były tak zwane praktyki robotnicze miesięczne, więc akurat podjąłem studia na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Białymstoku. Już później, po 2 latach, to była Politechnika. I razem w pokoju studenckim byłem zakwaterowany jeszcze z 2 chłopakami. Jeden z nich robił nam straszliwy, no, dał nam do wiwatu. On się po prostu nie mył zwyczajnie. Skarpetki mógł stawiać. I myśmy go z tym drugim kolegą po prostu obmyślili plan, że trzeba tego człowieka w końcu wykąpać. Ale nie na siłę, nie brutalnie, tylko trzeba było do niego w jakiś sposób podejść.
Więc słuchajcie, on w końcu wlazł pod prysznic. Wiecie, jaki on był zachwycony? Ale wiecie, był w ogóle dziwny, ale wujek się, wiecie co? Faktycznie lepiej się czuje. No tak, ale wcześniej to myśmy się gorzej czuli i tak dalej. A więc co chcę przez to powiedzieć? Że pewne wzorce są tak mocne, że nie wyobrażamy sobie zupełnie czegoś innego. Trzeba to przepracować, trzeba to zmienić. Facet musiał wejść pod prysznic, żeby zobaczyć, jakie to fajne. No, to były lata, początek lat 70., 71. czy drugi, nieważne, a więc kilkadziesiąt lat temu. No takie rzeczy się zdarzały, co dzisiaj człowiekowi do głowy nie przyjdzie, że to jest możliwe. Nie, no to niemożliwe, Janusz, no nie wierzę. No a więc chodzimy tutaj znowu w te nasze nie i tak dalej. I tak samo z tymi naszymi nie, z tymi określeniami. Słuchajcie, no poznaliście już Andrzeja, trzecią audycję mamy. Nie uwierzylibyście, jaki z niego fajny facet, nie? Ale tutaj Co powiedziałeś, ja, co ja w ten nie sposób wierzę. powiedziałbym? Januszu, coś mi przypomniałeś, już nie pamiętam w jakich książkach pozytywnego myślenia było coś takie historie, że ktoś tam organizuje kurs pozytywnego myślenia, ludzie tam kreują sobie, nastawiają się, bo na tym kursie, czyli była grupa osób, która razem długi czas działała. I po tym kursie po prostu pewne osoby już bardzo szybko doświadczyły, że tak powiem, że ich pozytywne myślenie, ta zmiana na tym kursie już przychodzi do nich, już efekty, owoce przychodzą i tam było opisane, że ktoś, już nie pamiętam dokładnie, ale to jest bez znaczenia, powiedzmy wygrał $500 i co on zrobił ta osoba? Nie wierzę, nie wierzę. I co byłoby opisane? Po tygodniu jakaś stłuczka, $500 rachunek Stracił. stracił. Tak to działa. Słowa mają moc. Słowa, słuchajcie, wysyłane przez nas. A dlaczego na przykład czy należy głośno mówić afirmacje? A czy ja mogę? Ostatnio miałem pytanie od jednej przepraszam, gościń, od jednej z pań, która jest na kanale, obserwowała naszą, wysłuchała tej audycji na temat Jam Jest i zadała pytanie, czy można to, znaczy myśleć taką afirmację, czy trzeba to mówić głośno. Ja mówię tak, dlatego że jeżeli mówimy głośno, to jest fala akustyczna, którą my również odbieramy. My jesteśmy nadajnikiem, ale jednocześnie odbiornikiem. I ta nasza podświadomość to jest jak twardy dysk komputera, na który można nagrać wszystko, wszelkie programy, wszelkie pozytywne, wszelkie negatywne programy, jak dziecko, które uczymy i które, jeżeli będzie słyszeć na przykład przekleństwa w domu rodzinnym, ja z tym miałem do czynienia, że moi uczniowie, no, z różnych domów, powiedzmy takich bardzo zaniedbanych, oni nawet nie wiedzieli, że te słowa, którymi oni się posługują, to są słowa niewłaściwe. Trzeba było im tłumaczyć. I to był dla nich szok. No ale tata, mama mówi i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczcie, są wtłoczone w nas wzorce pewne. Zanim włączy się automat, automatyczny pilot, to trzeba wykonać naprawdę solidną pracę, obserwować siebie, obserwować własne myśli i mówić głośno afirmacje. Jeszcze raz powtarzam, że tak oddziałuje, tak działa podświadomość, ona wszystko bierze. Wszystko, co powiemy, co stworzymy, nasza podświadomość idzie. Inna sprawa, inni ludzie też wysyłają swoje myśli, uczynki, zaniedbania, wszystko to, o czym pisze Biblia chociażby, to idzie do tej kroniki, tak ezoterycy nazywają, kronika Akaszy. Ja to nazywam kosmiczną biblioteką programów. Każdy może z tej biblioteki coś dla siebie wziąć, natomiast niektóre księgi nie dla wszystkich są dostępne. Trzeba mieć odpowiedni kod, odpowiednie hasło, odpowiedni login i tak dalej. Ja to nazywam po prostu, znaczy jaki login? Rozwój duchowy, żeby dobrać się do wyższych pięter jakichś informacji, bo inaczej to byłoby coś takiego, jak dać małpie brzytwę albo kałacha odbezpieczonego i małpa się bawi tym, tak? Z pełnym magazynkiem. Więc trzeba tutaj uważać. Więc reasumując, trzeba wykonać naprawdę solidną pracę, przyglądać się sobie, kontrolować swoje myśli,
Nie ma innej drogi. Przepraszam, jest inna droga. Zobaczcie, rozmawiamy ze sobą i Andrzej to że błyskawicznie w naszych prywatnych rozmowach wyłapuje, bo z boku inaczej się patrzy. A więc jest inna droga. Kiedyś przeczytałem taką książkę, mówiłem wam chyba już o tym, Życie, nauka mistrzów Dalekiego Wschodu, tam akurat jest postać Jezusa i on mówi tak, w każdym momencie, każdą najniższą, najciemniejszą myśl można zamienić na myśl najjaśniejszą, najwyższą. Czyli nawet jeżeli zdarzyło się nam coś pomyśleć, coś właśnie na nie, natychmiast, zaraz, co ja pomyślałem? Zamieniamy to. Ale fajna babka, nie? Ale fajna babka, popatrz, zobacz, jaka cudowna. Tak? Zgadzasz się ze mną? I na tej zasadzie. A więc po prostu trzeba wyrugować naleciałości. Już oddaję tobie głos, Andrzejku. Tak, bo powiedziałeś podświadomość i jeszcze słowo nie, tak? Zwróciłeś uwagę u siebie i mnie się przypomniała jedna rzecz, co czytałem artykuł. Dlaczego, jak mówić do dzieci? Jak ma dziecko bodajże do 5 lat, ma jego umysł po prostu jakby odrzuca, nie, jest ślepy, głuchy na słowo nie. Czyli nie biegaj, jemu się Biegaj. zapisuje biegaj. Nie krzycz, a on myśli krzycz. I tutaj też kiedyś była taka walka i słuchałem wypowiedzi, dlaczego przegrał. Pudzianowski walczył ze Szpilką. I potem słuchałem wypowiedzi i Pudzianowskiego, i jego trenera. Popełnili kardynalny błąd. Ja aż jestem zdziwiony, że na tym poziomie można zrobić takie błędy psychologiczne. Mhm. Pudzianowski mówił mi, a trener mnie uczulał, nie boksuj z Arturem. Trener też mówił później w wywiadzie, mówiliśmy mu, nie boksuj z nim, bo Artur jest świetnym bokserem. Ale na tym wielkim zmęczeniu Tak. on pamiętał już tylko boksuj. I zamiast robić to, co umie najlepiej, zaczął z nim boksować i przegrał. To było polecenie dla podświadomości, popsuj. Dokładnie. Tak działa podświadomość. My sobie z tego sprawy często nie, przepraszam, że używam, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak to działa. Teraz ja powiedziałem, nie zdajemy, więc może trzeba było inaczej. Trzeba w końcu zacząć zdawać sobie sprawę z tego, że tak działa podświadomość. I teraz zobaczcie, dwóch mądrali się spotkało, próbuje coś tam przemycić, podać wam, a łapiemy się na tym, że też popełniamy pewne błędy. Ja No tak, częściej, bo- Andrzej rzadziej Ale pewnie. przecież mówimy od początku, my też się tego uczymy. Uczymy Tak się, samo cały czas się tutaj uczymy. przy Jamie też ominęliśmy jeszcze jedną ważną kwestię, bo to też takie dosyć młode jest i jeszcze ucieka z pamięci, ze świadomości, czyli słowo wiecznie, tak? Jam jest wiecznie zdrowym, Jam jest wiecznie młodym, Jam jest wiecznie szczęśliwym. I tutaj dlatego też wtedy pokazujemy naszej podświadomości czas. Bo jak powiemy przykładowo, Jam jest zdrowy, czy ja jestem zdrowy? No dobrze, ale przez dzień, tydzień, 2 tygodnie? A tutaj znowu określając to, powoli to przerobimy, no bo po prostu na 100% mamy, wszyscy mówią dookoła, im starszy człowiek, tym więcej choruje. Gdzieś to jest, że już te procesy już gorzej zachodzą, regeneracja słabiej już idzie organizmu i to jest naturalna rzecz, że my się czujemy coraz gorzej. Ale jest pytanie na dzień dzisiejszy, bo ja tak patrząc na wiele, zbierając różne wiadomości, na dzień dzisiejszy, wiadomo, że to jest teoria, pewnego rodzaju teoria, ale my możemy żyć kilkaset lat. Ale oczywiście można uznać, że Biblię napisało paru facetów naprutych winem, jakimś ziołem, jak to powiedziała Doda swego czasu, ale tam jest po prostu masa
pewnych opisanych przypadków, tak, to jest absolutnie możliwe. Potencjał naszego organizmu jest nieprawdopodobny wręcz. I teraz tutaj jeszcze dodam Tobie, Andrzeju, no wiadomo, że zajmuję się profilaktyką zdrowotną od wielu lat i cały czas się też rozwijam, cały czas się uczę różnych rzeczy. Jak czytam różnego rodzaju opracowania nawet naukowe, bardzo poważne, to widzę też błędy mentalne, jakie popełniają uznani naukowcy. Na przykład, jeżeli pojawia się w organizmie jakaś choroba i to nie jedna, to jedną z przyczyn określa się wiekiem, że to jest wiek. No, następuje naturalne starzenie się organizmu i wskutek tego dochodzi do chorób. To jest pomieszanie z poplątaniem. Dlaczego? Dlatego, że w sumie starość jest jak jednostka chorobowa. To nie tak. Następuje zużywanie się organizmu, degeneracja, procesy destrukcji i to wychodzi na zewnątrz. A więc jak wyglądamy, zmarszczki, problemy z myśleniem, z innymi historiami, czyli starzejemy się. Ale to nie starość jest przyczyną starości. Przepraszam za ten eufemizm. W sensie, to nie starość jest przyczyną chorób, tylko procesy degeneracyjne w organizmie, czyli poloneza czas zacząć, rzekła rdza. Młodzi tego nie rozumieją, bo to chodzi o samochód polonez produkowany w Polsce, a więc następują procesy korozyjne w organizmie, które powodują przyspieszenie procesów starzenia organizmu, zużywania się. A więc jeszcze raz, a więc zobaczcie, nawet mówię naukowcy, ludzie, którzy powinni mieć naprawdę super myślenie, wiele prac przeczytam naukowych, gdzie piękne były badania, wnioski tak bezsensowne, że to się w głowie nie mieści. Wystarczyłoby tylko trochę pomyśleć. A więc chodzi o to, żeby te stereotypy, te takie kalki, bo to jedziemy na kalkach myślowych, na matrycach myślowych, żeby to zacząć po prostu w końcu rugować, zamieniać to. Czyli zamieniać te słowa na nie, na słowa tak. Ja na przykład, jeżeli mówimy o dzisiejszej sytuacji, o tych próbach dzisiaj, małpia ospa, to, tamto już, wiecie o co chodzi. Znowu system po prostu testuje stado, jak się stado zachowa, pomalutku znowu zaczęło wpuszczać. Januszu, Ludzie coś mówią, dodam nie tylko zgadzam tutaj. się. Ja mówię inaczej. Sprzeciw, brak mojej zgody, opór. E, Mam nadzieję, że to jest pozytywne, a nie mówię nie zgadzam się, bo jeżeli powiem nie zgadzam się na manipulację, to oczywiście zgadzam na tą manipulację. Tak to słówko już tym słówkiem nie przesiąkliśmy. Ja kiedyś, no, 4 lata temu, jak sobie wyklikałem, sprawdzałem skład szczypawek. I jedna miała adenowirus szympansi. Przypadek? A nie, Andrzeju, to jest przypadek. No Tak też tak słuchajcie, no myślę. słuchajcie tego. Nie? Zgadzacie się z Andrzejem? Poleciałam teraz po bandzie, bo znowu powiedziałam, no nie, Andrzeju, to jest przypadek. Zobaczcie, jaka zbitka słów. No nie, przypadek i tak dalej, i tak dalej. Nie ma przypadków. Są zaplanowane działania, są konkretne działania w różnych częściach naszego życia i my też mamy działać. Przypadków nie ma. To, co nam się zdarza, to nasze spotkanie z Andrzejem, to było zaplanowane, bo obydwaj coś wytwarzaliśmy, jakąś energię i myśmy się spotkali. I teraz również wy, którzy przychodzicie, nasi mili goście i gościnie, straszliwie nie lubię tych feminatywów i kpię sobie po prostu z nich, bo jeżeli chodzi o równoprawnienie, to trzeba zupełnie inaczej to traktować, a nie tylko przez jakąś nazwę to zmieniać. Ale to już mniejsza z tym. Więc to, że zjawiliście się na tym kanale, to też. O, i teraz zaraz. Nie chcę użyć słowa nieprzypadkowe, tylko to było zaplanowane. O czym nie wiedzieliśmy? O czym nie wiedzieliśmy? Do tego miało dojść wcześniej czy później. Trafili tutaj odpowiedni ludzie w postaci moich rozmówców
i w postaci moich tematów, i w postaci moich gości. Tak to przynajmniej traktuję. I a propos tych niby przypadków, tutaj Państwo nie wiedzą, ale Janusz wie, jak dużo mamy, dużo cyfr mi się fajnych układa. Szczególnie, no, tak samo i dużo jeżdżę po Warszawie. Nie jestem ze wsi, ale po Warszawie dosyć dużo jeżdżę. I też czasami miałem takie myśli przykładowo, dawno nie widziałem przykładowo 4 dziewiątek. Mhm. I za godzinę ja, czy tam 2, czy pół godziny, ja nagle te dziewiątki widzę. Tak. I to też takie, czy ja to wykreowałem, czy też ja to miałem zobaczyć i tylko mi przyszła wcześniej myśl, żebym myślał, że to ja to robię. Tu jest właśnie na takie w dwójnasób, jak na to patrzeć, to jest, no to jest trudne, ciekawe. Ale Potwierdzam, bo Andrzej nieraz przesyła mi SMS-y z jakimiś cyframi i mówi, zobacz, to miałem na rachunku, na fakturę. ale Januszu, przeoczyłeś ostatnie cyferki, które mi przysłałeś. Jak zamawiałeś dla mnie A preparaty. właśnie, bo zamawiałem Andrzejowi pewne produkty i nawet kompletnie nie zwróciłem uwagi na cyferki na zamówieniu. I tam też się powtórzył ciąg pewnych cyfr. Nie pamiętam dokładnie, co tam było, bo tam była kwota pieniężna, 400 parę złotych, tak? Co to było, Andrzeju? Masz to może pod ręką? Już patrzę, ale to było bodajże 447 zł i 77 groszy. A u Chyba Andrzeja bardzo często powtarzają się 4, 7, 7 i tak dalej, i tak dalej. Zaraz znajdę coś tutaj, być może. E, Tak, dokładnie już to mamy. Dobrze powiedziałem. 447 zł i 77 groszy. Kilka dni temu Andrzej do mnie pisze, też mam rachunek z 333, z 8888 i był 141 A więc takie przypadki, tak? Rozmawiamy często i ja mówię, Andrzej, to po prostu o coś tu chodzi, że wszechświat coś ci chce dać znać, bo są pewne liczby, pewne wskazówki. Często jeszcze jesteśmy na tym etapie, że dopiero uczymy się, ale wiecie co, jaki mam problem? Mam problem z tym, żeby w tej chwili nie powiedzieć, że jeszcze nie umiemy, więc zastępuje, jak widzicie, proces myślenia następuje na żywo, że tak powiem. Więc chcę zastąpić te słowa na nie, jeszcze nie uczymy się, jeszcze nie umiemy, zastępuję słowami dopiero zaczynamy się uczyć, dopiero zaczynamy rozumieć jakieś przekazy, które do nas schodzą z wszechświata, bo do każdego z nas schodzą przekazy z wszechświata. I słuchajcie, ta audycja dzisiejsza to też jest audycja z wszechświata. Nie chodzi o to, że tutaj Andrzej się wymądrza, Janusz się wymądrza, tylko ktoś nam jakby przesłał taką informację, że mamy to zrobić, poddał materiał, a tylko przez nas my jesteśmy w tej chwili takimi 2 kanałami współpracującymi, które mają przekazać innym pewną wiedzę. Niektórzy ją wezmą, inni odrzucą, jedni wezmą część, drudzy całość, ale już coś poszło. Została stworzona jakaś nowa matryca postępowania i to jest właśnie cudowne. No tak właśnie. Nagrać nowy program w swoim mózgu wprowadzić, w swoim umyśle. I każdego dnia mamy właśnie do tego szansę. I jeszcze wrócę do tych słów, że coś fajnego nam się przydarza i mówimy nie wierzę, nie wierzę. To znaczy niektórzy mówią. Ja mam tą świadomość, że gdy coś dobrego mi się przydarza, no to też tak się bardzo pilnuję, że chodzę i dziękuję, że to jest. Po prostu przyjąć to. Dziękowanie to też jest przyjmowanie to, co do nas, Tak. Przychodzi. Czasami mówię, pewne negatywne rzeczy, tak zwane negatywne, które do nas przyjdą, to też koniec końcem są dla nas dobre.
I też miałem taką ostatnią sytuację, nie będę dokładnie mówił. Ja wiedziałem, że jak zrobię coś i tak, coś nie dopilnuję. Ja wiedziałem, nie, że to może być pewien mały problem, jak czegoś nie dopilnuję. Ale i faktycznie wyszedł z tego większy problem, ale później po kilku dniach popatrzyłem, no dobrze, ale to tak widocznie miało być, bo ja wiedziałem, że to stworzy się problem, ale dzięki temu poznałem coś innego. Mhm. Poznałem, widocznie musiałem coś doświadczyć, dlatego miałem blokadę, żeby wykonać to, co powinienem wykonać już wcześniej. Tak. Także dostałem troszeczkę po uszach, ale i dziękowałem za to, że dostałem po Ale uszach. czasami trzeba dostać po uszach. Słuchajcie, to tak jak w sztukach walki chociażby. Ileś walk trzeba przegrać, żeby się żeby zacząć w końcu wygrywać. I tak samo w każdej dziedzinie. Jak napisałem, to był chyba zacząłem moje pisania w 1999 roku, w 2000 chyba, czy w 2002, już nawet nie pamiętam, wydałem swoje dwie pierwsze książki i później się trochę tak wstydziłem tych książek, okładki, po prostu same wnętrze, rozplanowanie tego tekstu, ojejku, takie tam coś. Później już było lepiej, ale już byłem zadowolony. Och, wydałem, kolega mi podpowiedział, że najlepiej okładki to żeby były czarne, bo na czerni to będzie widoczne. Coś tam dorobił, jakąś jeszcze ideologię energetyczną. A później stwierdziłem, że okropnie to wygląda. Ale to była próba i miałem przez to przejść, żeby dojść do czegoś innego. I dzisiaj jest inaczej. Nie byłoby najnowszych Mercedesów, gdyby nie było wcześniej powozów. Tak się rozwijamy. Każdy z nas popełnia błędy. Trzeba tylko je obserwować, co takiego żeśmy zrobili, co trzeba zmienić, bo nie mieliśmy odpowiedniego efektu, odpowiedniego skutku. I w ten sposób uczymy się cały czas. I tak samo jak tutaj akurat będę mówił w tej chwili kilka zdań na temat wychowania dzieci. Zobacz, nic z niego nie wyrośnie, nic z niego nie będzie i tak dalej, i tak dalej. To czego oczekujemy od dziecka, które w ten sposób wychowujemy? Nie rób tego! Nieprawidłowo to robisz. Dobrze, okej. Zrobiłeś, synku. Wiesz co? Będzie lepiej, kiedy zrobisz to tak i tak. Ale Wierzę, tutaj jeszcze że się osiągniesz wtrącę. niesamowite rezultaty. Już osiągasz. Januszu, taką ciekawostkę, co słyszałem, że bardzo ważną rzeczą jest, że jeżeli dziecko coś tak tłumaczy, czy też powiedzmy skrytykować, żeby to robił ojciec, a nie mama. Bo potem to się przenosi na jego relacje z kobietami w życiu dorosłym. Tak, on ma wzorzec bardzo niedobry. Kobieta mnie bije, tak? W seksmisji? Tak. Kobieta mnie bije. Mama dała po dupci, babcia skrytykowała i jest pewien uraz. Masz rację. Odkryłeś coś bardzo ciekawego, Andrzeju. To znaczy, to ja nie odkryłem, tylko po prostu gdzieś to przeczytałem kiedyś. Ale nieważne, odkryłeś tutaj, bo gdzieś tam pozostało ci i teraz otworzyła się szuflada akurat z tą wiedzą. A więc zobaczcie, znaczy, słuchajcie, poruszamy dzisiaj sporo różnych tematów, pozornie odległych od siebie, ale wszystko razem to jest jedna wielka całość. Jednego drugiego nie można odłączyć. O co chodzi? Chodzi o to, żeby eliminować błędy, starać się, bo błędy zawsze będziemy popełniać, popełniamy. Natomiast chodzi o to, że to jest ścieżka do eliminacji, żeby co było coraz mniej tego. Zwróćmy uwagę, jeżeli chodzi tutaj o wychowanie jeszcze dzieci, że przez zwierzęta nie tłoką swoich dzieci za to, że dziecko, kotek mały, źle coś zrobiło. Kotka się przygląda, przynosi podduszoną mysz i kotka nie wali łapą swego tego kociaka w głowę, w łeb, z przeproszeniem, bo ten nie umie dobić tej myszy, czy coś w tym rodzaju.
tylko przygląda się, jak to dziecko działa i ewentualnie pokazuje mu łapą, jak tam tymi pazurkami trzeba wziąć i kotek naśladuje. A my, bogowie, to takie, słuchajcie, ja mieszkam na Podlasiu, pamiętam jak mój ojciec i jego brat, mój stryj, mieli takie powiedzenie, że dają 10 niebitych za jednego bitego. Co to oznaczało? To znaczy, że jeżeli dziecko było bite, to znaczy, że ono zostało dobrze wychowane i tych 10 niebitych mogło zastąpić dopiero tego jednego niebitego. No, dopiero jak już byłem dorosłym facetem, ja zrozumiałem, że to jest jakaś paranoja totalna. Że to jest patologia, tak prawdę mówiąc. Nie mam na myśli niekarcenia dziecka w jakiś sposób. Na przykład ręcznikiem przez nogi. Tak, bo jak to się mówi w O, dowcipach, Januszu, przepraszam, bo mnie się przypomniało. Bo czasami jest tak, że łapiemy, znaczy było tak, że dziecko szaleje, za ucho go wytargać. No ja trafiłem na taki filmik, że właśnie tutaj na uchu, jeżeli będziemy tak z 50 razy bodajże naciskać, szybciej usypiamy. Tu jest punkt do usypiania, uspokajania się. Mhm. Czyli pewne zachowania są jakby naturalne. Tak samo dziecko szaleje, idź do kąta. Kąt wyrzuca energię. Tak, Czyli ależ oczywiście, tak, dokładnie. To przecież o tym mówi chińska Feng Shui chociażby. Kąt odbiera także, energię natychmiast. także po prostu wiadomo, skarcenie dziecka, a bicie to jest wielka różnica. Tak, Bo musi dziecko znać granice, tak? tak. Bo pewne rzeczy no trzeba. I tutaj, jeżeli w ogóle mówimy o wychowaniu, kalki, matryce, które zostaną stworzone, ty się do niczego nie nadajesz, ty tumanie, ty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co powoduje u tego dziecka? To jest tragedia, tak prawdę mówiąc. Czego rodzic oczekuje? I teraz wiecie co, w czym tkwi patologia? Że tego typu zachowania są znaką pewnej wynaturzonej zupełnie miłości. Bo niektórym rodzicom się wydaje, że jak będą tak wychowywać dziecko, to tym rodzicom zależy na tym, żeby to dziecko było porządne. I oni mają, znaczy oczywiście skrzywienie, to jest w wielu rodzinach to jest, że jeżeli będę w ten sposób wychowywał, to dziecko będzie porządne, wyrośnie na porządnego człowieka i tak dalej, i tak dalej. I ja to robię z miłości. Nie mogę mu okazywać uczuć, bo będzie słabe. Absolutnie. Mężczyzna nie płacze, mężczyzna ma być twardy, mężczyzna się nigdy nie poddaje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest masa negatywów. Masa negatywów. Tak jak ja i wracam tutaj do naszego początku. Tak jak właśnie ze słowem nie. Dlatego, że tego typu zachowania, tego typu wychowanie wszelkiego rodzaju, bo jesteśmy dorosłymi ludźmi i też się nawzajem wychowujemy w różny sposób. Jeden drugiemu zwraca uwagę czasami, czy w taki czy inny sposób. I teraz chodzi o to, żebyśmy pojęli jedną najważniejszą rzecz, że tak prawdę mówiąc jesteśmy tworami miłości, bo Deus caritas ex, Bóg jest miłością, nie rozumiemy tego kompletnie. I zwróćcie uwagę, że u tego genialnego kreatora, i w tej chwili nieważne, czy wierzysz w Boga, czy nie, jak go nazywasz, czy Allahem, czy Gicze Manitu, czy Hunapku, czy w jakiś tam inny sposób, nieważne. Jeżeli zastanowimy się, jak świat powstawał, najpierw była być może, oczywiście to jest moje twórcze takie myślenie w tej chwili, dywagacje, zamysł jakiś twórczy, był chaos. Z czym nam się chaos kojarzy? Z jakimś nie chcę powiedzieć z czym, z takim z bordello załóżmy, miszmasz i tak dalej. Nie! Okazuje się, że z greckiego, jak dobrze pamiętam, chaos to jest stan twórczego napięcia, przygotowywania, a więc brainstorming, burza mózgu, planuję, to, tamto ustalam, jak układam, jak to wszystko ma być powiązane i nareszcie jest twórcze amen. Niech się stanie i się stało. I teraz zwróćcie uwagę, że u tego genialnego kreatora, twórcy
Nie było słowa nie. Nie było negatywu, a jak mi się nie uda? Jak to się nie uda? Wszystko zostało przemyślane, poustawiane, zaplanowane, bach, wszystko zostało stworzone. Oczywiście my mówimy, no Boże, wszystko Ci się pięknie udało, ale Ci się starość kompletnie nie udała. Czyli znowu zrzucenie, że tak powiem, winy na absolut, a nie patrzenie na siebie, a co my robimy na przykład z własnym ciałem, z własnym myśleniem. No wiesz, człowiek się w końcu starzeje, nie? I czego my oczekujemy w takim razie? Że będziemy zdrowi? No wiesz, w miarę upływu lat to człowiek się zaczyna chorować, nie? Zgadza się, nie? Januszu, znowu o starości mówisz, to dwie rzeczy muszę po prostu dodać. Dawaj, Czyli tarczyca bajkalska, czyli bajkalina. Bajkalina, oczywiście. Czyli bajkalinę zalecenie jest takie, że jak ludzie mają 60 plus, czasami może trochę wcześniej, żeby zaczęli brać bajkalinę. Bajkalina przedłuża telomery, czyli powiedzmy organizm starzeje się do wieku 60 lat, tak mniej więcej, i w ten sposób może trwać przez bardzo długi czas, mówią nawet kilkaset lat. No i takim przykładem miał być jakiś tam Chińczyk, który według dokumentów, które znaleziono, miał żyć ponad 250 lat. Bo komórki są wtedy, to jest przy ostatnich 5 podziałach telomeru, czyli od 5 do 10 lat przed śmiercią komórki to się dzieje. No bo 5 czy 10 to zależy, jak się odżywiamy i tak dalej, jakie mamy życie. Mhm. Ale jak dostarczamy regularnie co miesiąc, co 2 miesiące przez kilka dni bajkalinę, to utrzymujemy ten stan tych komórek żyjących. Dlatego po prostu organizm przestaje tracić komórki. Bo wiadomo, im starszy organizm, robi się coraz mniejszy. A tu nagle to zatrzymujemy. I tutaj kolejną taką rzeczą jest już bardziej znaną, pan Szczepaniak to mówił, a on znalazł to u Słynny Chińczyków, polski wynalazca. tak, że organizm ludzki zaczyna się starzeć mniej więcej od 15 roku życia. Szokujące, tak? No bo ten 15-latek jeszcze się nie rozwinął, tak? Mhm. Oni mieli tylko świadomość, że się starzeje, albo może mieli więcej wiedzy, ale po prostu to przemilczeli. Trudno powiedzieć. Chodzi o coś takiego. Mniej więcej 15-latkowie zaczynają tracić przykładowo chłopaki nasienie. W nasieniu jest bardzo dużo złota i pan Szczepaniak mówił, że 15-latek ma 20 razy więcej złota niż w chwili, gdy umiera. Czyli Coś suplementowanie takiego. złotem kolejny raz będzie po prostu wzmacniało nasze DNA, ale też będzie przedłużało nam życie. Dlatego też no, Kleopatra, złota maska była? Była. Tak, złoto. Złoto. Wibracje elektronów w złocie. Złoto, no, rzadki pierwiastek, jakby nie było. Ormus ze złota na przykład produkuje się i tak dalej. No tutaj rozwijamy, wrzutki tylko robimy, ale wiecie co, a propos tych telomerów, nie wiem, czy to będzie widoczne. O, tutaj troszeczkę, no więc na przykład chromosomy i na zakończeniach, powiedzmy chromosom X, są te właśnie telomery. To są takie stożki, teraz narysowałem sobie tak, więc one, te stożki, raz, że one wytwarzają energię świecącą, działają jak lasery, ale z drugiej strony one się po prostu dzielą cały czas i w miarę upływu lat ilość tych podziałów się zmniejsza, więc wyczerpuje się ta ilość podziałów i komórki wówczas umierają. Ale teraz właśnie, o czym mówił Andrzej, więc żeby nie dopuścić do skracania się tych telomerów, bo skracanie się telomerów to jest skracanie naszego życia, to trzeba coś robić. Co? Można przyjmować odpowiednie suplementy, na przykład bajkalinę, jak najbardziej, ale można również medytować.
Ja w swojej książce Magnetostymulacja, magnetorelaksacja, w pierwszym tomie biomagnetyzmu mówiłem o tym, że kwestia jest medytacji. Są badania bardzo poważne naukowe na ten temat, dlaczego jogini często żyją bardzo długo. Bo co to jest medytacja? Bo wielu z nas wyobraża sobie, a medytowanie to trzeba usiąść w określonej pozie, kwiat lotosu, jakieś tam inne rzeczy. Wcale nie. Możesz medytować przy zmywaniu naczyń, możesz medytować przy wyrywaniu chwastu w ogrodzie, możesz medytować w trakcie tego, że kiedy głaszczesz psa czy kota. Zatapiasz się w taką ciszę, dobrze jest, nawet nie myślę, zmywam te naczynia, odlatuję, sprawa załatwiona. Nie wiem, czy się z tym znaczy, czy się z tym zgodzisz. Na 100%, bo to cały czas ma być uważność, tak? Na tej zasadzie nasze obserwowanie naszych myśli, żeby pozytywnie myśleć, też będzie takim rodzajem medytacji, tak? Tak. Robić to, co robimy, się skupić na czymś. Że to powiem, ja teraz powiem, bo troszeczkę mnie się już dzisiaj śpieszy. Zaraz będziemy kończyć. Januszu, Godzinę mamy. pardon, proszę się na kolejną rozmowę z Tobą, ale tak na zachęcenie chciałem powiedzieć o witaminie C, co rozmawialiśmy. Tak, ostatnio rozmawialiśmy z Andrzejem na temat witaminy C. I tutaj ja przetestowałem sobie tak zwaną dawkę uderzeniową. No i to już chyba z 10 lat temu. Czyli pozwoliłem sobie przeziębić się. Jak tylko złapała mnie chrypka po napiciu się dużej ilości zimnej wody, przestałem cokolwiek robić. To był piątek po południu. W środę już wyglądałem tragicznie. Kolega mówi, tydzień czasu będziesz leżał. Przez te kilka dni zero witaminy D3, zero witaminy C, zero ziół, nic. I w środę zacząłem pić kwas askorbinowy. Czyli nie askorbinian sodu, ale kwas askorbiniowy. Dzisiaj pewnie bym wprowadził częściej askorbinianu sodu. Ale wtedy po prostu tak zrobiłem, jak zrobiłem. Kwas askorbinowy około 8 gram na szklankę wody plus łyżeczka czubata miodu. Bo w naturze kwas askorbinowy sam, że tak powiem, nie występuje. No. Trudno to, czasami się człowiek zapędzi w tych mowach. W naturze witamina C to jest wszystko. To jest kwas askorbinowy plus inne dodatki. Tak, no to oczywiście, dodatki, to nie jest to czysty będzie ten skład, właśnie o czym ja często, przepraszam Ci tutaj wtrącę, że ja jestem generalnie przeciwnikiem suplementów syntetycznych, gdzie jest tylko jeden wyekstrahowany składnik, bo w przyrodzie tego nie ma. Po prostu nie ma. Co z tego, że wzór chemiczny jest identyczny, jak wzór chemiczny witaminy C w cytrynie, czy w aceroli i tak dalej, ale w aceroli, w cytrynie, czy w jakichś innych jagodowych, no wszędzie, tam gdzie jest witamina C, to jest to powiązane z wieloma innymi substancjami. Ale to jeszcze jest część prawdy, bo naukowiec mi powiedział, że niby witamina C to jest witamina C, ale z truskawki jest troszeczkę inna, z kiszonej kapusty troszeczkę inna, toż minimalnie inna budowa i inne oddziaływanie na organizm. I dobrze, już wracam. Czyli 8 gram co 1,5–2 godziny piłem i czułem się coraz gorzej. 2–3 razy po każdym wypiciu biegłem do toalety, ale to trzymałem założone, że wypiję jakieś 80–100 gram. Gdy koło, mniej więcej, nie, trudno mi to powiedzieć, 16, stwierdziłem, że źle się tak czuję, że co 30–40 minut piję tą dawkę, żeby jeszcze bardziej podbić poziom witaminy C w organizmie. Czyli jeszcze raz, jednorazowa porcja to było 8 gramów, Tak, plus łyżeczka miodu, tak. pół szklanki wody. Szklanka wody. Szklanka wody, dobrze. I tak prawdopodobnie wypiłem przez 12 godzin 90–100 gramy witaminy C. To jest duża przesada. Byłem ponad 20 razy w toalecie. Po ostatniej dawce
skończyłem przed 21, to jeszcze o 24 byłem w toalecie. Ale rano, jak już wstałem, miałem tylko ból głowy, bo się odwodniłem, Mhm. ale już zero objawów przeziębienia. Już było wszystko ok. Tutaj prawie wszyscy mówią, że bieganie do toalety to jest przedawkowanie witaminy C. Co jest, o ile to jest przedawkowanie, może być w jelitach, ale nie w organizmie. Tak. To jest jeszcze, to jest różnica. Ale czy to jest przedawkowanie nawet w organizmie? To była środa, poczekałem do soboty. W sobotę 8 gram witaminy C, łyżeczka miodu na szklankę wypiłem, pochodziłem 1,5–2 godziny, kolejna dawka, kolejne 4 dawki takie wypiłem. Mhm. Tego dnia byłem tylko raz w toalecie i było wszystko normalnie. To dlaczego, i tu mi pokazało taką rzecz, że gdy ja byłem całkowicie zdrowy, miałem wyczyszczone z tych bakterii, wirusów jelita, mój organizm inaczej funkcjonował. O to właśnie chodzi. I na potwierdzenie, tu jest jeszcze taki przykład, znajoma wypiła 4 gramy, 1 czy 2 razy pobiegła do toalety. Następnego dnia wypiła 4 gramy bez biegania do toalety, kolejnego, też nie biegała, 2–3 dni przerwy od witaminy C, wypiła 4 gramy, pobiegła raz czy 2. Czyli po prostu ona jeszcze miała upośledzenie, miała wycięty woreczek żółciowy, czyli gorsze trawienie. Tak, Czyli mięso, które zjadła, po prostu zaczęło fermentować w jelitach. tak. I dlatego jak poszła tam witamina C, no to ona wybijała wszystko. Jak wybiła wszystko, to organizm dostał znak wyrzucić to z organizmu jak Tak, co jest najszybciej. niepotrzebne, to co nam szkodzi. I tutaj na takie potwierdzenie, że moje obserwacje, moje doświadczenie jest jak najbardziej prawidłowe. Na YouTubie jest taka kobieta, dietetyk kliniczna Iwona Wierzbicka. I ona nagrała jakiś taki odcinek o witaminie C, gdzie przytacza badania kliniczne, że można brać nawet do 0,75 grama na kilogram masy ciała na 1 dzień. Czyli osoba ma 60 kg, taka osoba może spokojnie przez te 12 godzin wypić sobie 40 gram witaminy C. I tak może zrobić przez 3 kolejne dni. Czyli tutaj osoby nieświadomie, być może nieświadomie, niektórzy świadomie po prostu przemilczeli, jak działa witamina C i zaczęli wprowadzać ludzi w błąd. Błąd, tak, 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 tak. I jest wiele takich przypadków, dlatego że ja mogę tylko wspomnieć, w jednej z audycji o tym mówiłem, po prostu otworzyły mi się piękne badania naukowe polskich naukowców dotyczące między innymi chorób nerek i tak dalej, przyczyn. No i akurat były bardzo dokładne badania i akurat z badań wychodziło, że jeżeli zaobserwowano, że jeżeli pH porannego moczu był akurat w tych badaniach na poziomie 9,2, 8, 9 i tak dalej, to nerki były w strasznym stanie. Ja oczywiście skrótowo tylko podaję, czyli i wyciągnięto wniosek, aha, jeżeli jest zasadowy mocz, to znaczy, że to jest w przyczynach niewydolności nerek. No słuchajcie, bzdura nad bzdurami, świetne badania, wszystko jak trzeba, zgodnie z pewnymi zasadami naukowymi i na końcu idiotyczne wnioski. Dlaczego? A dlatego, że dlaczego był ten zasadowy mocz? Dlatego, że w tym moczu pojawił się już amoniak, zasada amonowa, która ma bardzo wysoki poziom pH i która jest po prostu substancją żrącą, tak prawdę mówiąc. A więc organizm sobie już nie radził z zakwaszeniem organizmu. Wyczerpane zostały wszystkie możliwości systemów buforowych
i w dalszym ciągu w organizmie była duża ilość jonów wodorowych, czyli protonów, bo one zakwaszają organizm i to trafia do nerek, do kanalików nerkowych. Wtedy nerki jako następny etap próbują coś z tym zrobić, ratować organizm przed kwasicą. Dzisiaj, no mówię o zakwaszeniu, ale to jest ogólnoustrojowa kwasica metaboliczna niskiego stopnia, łagodna, latentna, czyli bezobjawowa. Taki cały szereg, o tym w moich audycjach mówię. I w kanalikach nerkowych te jony wodorowe są przetwarzane, oczywiście z innymi substancjami, na amoniak, żeby go wyrzucić. I wówczas ten amoniak, a nadmiar jonów wodorowych nadal pozostaje w organizmie, i ten amoniak po prostu niszczy nerki, doprowadza tym bardziej już do tego, że nerki przestają pracować jak potrzeba, ale on jest wyrzucany z moczem. Naukowcy badają pH 9, pH na przykład i tak dalej, i jednocześnie, oho, nerki są chore, nerki źle funkcjonują i tak dalej. I wyciągają wnioski, że wysoka alkaliczność powoduje po prostu niewydolność na przykład nerek. I słuchajcie, tego typu wniosków z badań jest całe mnóstwo. Czasami jest bardzo trudno przedrzeć się dowiedzieć się, gdzie jest prawda. Ta prawdziwa prawda, przepraszam, że tak po prostu powiem. I tak samo tutaj było z witaminą C. Jest taki mit, że jak przedobrzysz witaminę C, to będziesz miał po prostu biegunkę. No, biegunka może być niebezpieczna, bo o tym Andrzej wspomniał, że nastąpiło odwodnienie w wyniku biegunki. No bo biegunka, wiadomo w jakim stanie jest to, co usuwamy. To nie są bardziej stabilne te cząstki, tylko woda dosłownie cieknie, wiadomo skąd, efekt defekacji, i następuje odwodnienie organizmu i wtedy jest ból głowy. To jest jeden z efektów odwodnienia, ze skutków odwodnienia. Tak, tu są pewne mity. Ktoś po prostu nie wie, później powielamy te mity, ktoś coś tam powie i później powielamy te mity. Często się z tym spotykam. Dlatego, że brak wyciągania dobrych wniosków, bo te same osoby, nawet lekarze z wykształcenia podają, kwas askorbinowy powoduje biegunkę, ale askorbinian sodu znacznie mniej. A askorbinian sodu to jest, no nie wiem, o 20% słabszy, jest mniej, czyli to jest niewielka różnica części tej askorbinowej. Tu kwas, a tutaj część askorbinowa, praktycznie to jest prawie że 1:1. I co? I nagle można askorbinianu sodu wypić 2-3 razy więcej bez biegunki? No to coś jest innego. Tak, coś nie trybi. Coś nie trybi kompletnie. Inna sprawa, przepraszam, ale wiem, o czym mówię. Lekarze naprawdę mają mierne pojęcie o działaniu witamin, polifenoli, w ogóle tych cząstek życia. Nie uczą ich tego na studiach, uczą przede wszystkim, zwłaszcza młodych lekarzy, procedur, pewnych podstawowych zasad i tak dalej. Stykałem się wiele razy, więc jak się trafia lekarz, który zna się na tym, to jest po prostu, mam dla niego ogromny szacunek. Profesor Frydychowski na przykład, wielu innych lekarzy i tak dalej. Ale to są rodzynki dosłownie. Januszu, ja tak zacząłem o tym mówić, bo kiedyś może coś nagramy o też takich prostych rzeczach, tak? Jak można sobie też troszeczkę się wzmacniać. Bo też, mówię, parę rzeczy przetestowałem i są bardzo, Jasne. bardzo fajne. Dobra, to cóż, Andrzeju, kończymy na dzisiaj. Dziękujemy Państwu bardzo za Słuchajcie, wysłuchanie. tak, bardzo Wam dziękuję, że Wy jesteście, ale ja dziękuję Andrzejowi za to, że pojawił się w ogóle w moim życiu, ale i w Waszych życiach, że możemy przekazywać tą wiedzę, którą my otrzymujemy i ciągle my się uczymy. Nie jesteśmy alfami i omegami, jeszcze bogami nie jesteśmy, chociaż Jezus powiedział, a to nie wiecie, że bogami jesteście, to mam taki mały dylemat, no nie? Tak sobie żartuję. Poznajemy ciągle wszystko, przekazujemy to, co żeśmy doświadczyli na sobie. Cóż, do następnego spotkania. Andrzejku, najlepszości w Twoim Ja życiu. też Ci dziękuję. To bo Żeby tak, dzisiaj Panu to roślinki piękne, szczęśliwe roślinki były jeszcze bardziej szczęśliwe, żeby to, co się zadziało w Twoim życiu, Ty wiesz, ja wiem,
żeby się pięknie rozwijało, cudownie, wspaniale, żeby to działało na zewnątrz. No i co, do następnego spotkania. I Wam, kochani nasi, życzę wszelkiego dobra. To znaczy, ja chcę tylko powiedzieć widzom, tak samo to, co Tobie powiedziałem, że ja jestem bardzo szczęśliwy, że Cię poznałem, bo Ty napisałeś książki, gdzie na dzień dzisiejszy brak mi jest czasu na szukanie wiedzy, a tak to mam książki i jeszcze tylko okładki przeczytałem. Nic nie szkodzi. Ale przyjdzie czas, sobie przeczytam i to jest, a to jest dla mnie po prostu wielka ulga. Mam mnóstwo materiału, ktoś zrobił za mnie tą robotę, tak? Tak, i zawsze ktoś za kogoś robi robotę. Ja się od Andrzeja przecież masę różnych rzeczy dowiedziałam w następnym roku, ponieważ mam ogród, to zamierzam skorzystać z jego podpowiedzi. Jeszcze ja do tego dojdę, ja ci tego nie daruję kompletnie. Podpowiesz mi, co ja mam, że tak powiem, zastosować w ogrodzie. Już parę rzeczy wiem, ale powiesz mi, gdzie, skąd to brać, że tak powiem, i co dokładnie brać. Nie no, już Ci tam wspominałem już. Tak, Ale tak, ale już jeszcze to było. I do ukonkretnimy. kolejnego nagrania któregoś tam, gdybyś miał czas, to pojedź do Knoryt, Ach, prawda, Knorydy, miejscowość obok, no ile, 10 kilometrów ode mnie praktycznie. bo tam jest źródełko ze zdrową, z uzdrawiającą wodą. Tak, I zapomniałem o pamiętaj, tym. patrz, że zrób zdjęcia, że prawie wszystkie drzewa mają zakręcone pnie. Dlatego, że tam są czakramy, czyli wiry. Tak, 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 wiry. I Ja dlatego akurat mówimy w biomagnetyzmie, w pierwszym tomie biomagnetyzmu mam rozdział na temat biopól, gdzie bardzo dokładnie tłumaczę, co to są te biopola. Mówię o czakrach w ogóle, z tybetańskiego korlo. I teraz, jeżeli jest kwiat lotosu, ten słynny w hinduizmie i tak dalej, to kwiat lotosu to jest duży pąk, w którym są mniejsze pączki, w mniejszych pączkach jeszcze mniejsze pączki, a więc jest to symbol po prostu czakr. No i właśnie w tym miejscu jest to pokazane, że czakram, czyli energia wpływa na grawitację. Tak, wirowanie. Obyśmy mieli Dlatego jakieś... te pnie są zakręcone. Mhm. I dlatego i takie czakramy ściągają różne energie z powietrza i wprowadzają do ziemi. I dlatego potem, skoro tam wybija to źródełko jest przepełnione mnóstwem energii, dlatego jest lecznicze. Rewelacja. I Dobrze. też, I też o tych czakramach możemy po prostu porozmawiać, bo jest więcej takich prac pokazujących, że to warto używać, a dla nas najbardziej znany czakram, no to jest czakram wawelski, tak? Wawelski, tak, oczywiście. A tych czakramów Ale jest mnóstwo również w Polsce. na każdej ziemi, która jest ekologiczna, powiedzmy mniej więcej od 8-10 lat, gdzie jest zero chemii dawane, która stała się ekologiczną, prawie na każdym kawałku takim znajdziemy czakramy. Rewelacja. Każdy punkt akupunkturowy, który mamy na ciele, Mhm. to jest malutka czakra. Mhm. Mhm. Tutaj ja mam na swojej działce takie małe czakramy. Ktoś się do mnie odezwał, który zbudował sobie raczej takie anteny, bo w miejscach czakramów się buduje specjalne anteny. Ktoś inny niedawno się do mnie odezwał, też to zrobił u siebie i byli, to znaczy u swojego brata zrobił. I byli w szoku. Jak przechodziła burza, to zawsze tam pioruny waliły. Odkąd postawił tą antenę w miejscu czakramu, ściąga ładunki, energię z powietrza, zmieniła się energetyka Ziemi i najbliżej w tej chwili pioruny biją 200-300 metrów od tej anteny. I to jest prawdziwe, to jest prawdopodobne. Kusiło mnie powiedzieć starym stylem, Boże, aż niemożliwe, aż nieprawdopodobne, a już łapałem na tym, że nie. Prawdopodobne, prawdziwe, taki jest stan faktyczny. Andrzejku, jak widać, tematy znowu nam płyną.
jakieś podpowiedzi do tego, co w przyszłości możemy zrobić, zrobimy to. Jeszcze raz dziękuję i Tobie, i wszystkim, i się faktycznie już na dzisiaj wyłączamy, bo jest godzina z hakiem solidnym, więc jakoś to nasi goście wytrzymają, mam nadzieję. Trzymajcie się, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo, dziękuję Januszu, Pa, wszystkiego pa. najlepszego.